Dzieło szatana, który nakazał Polakom ukryć H w nazwie. Cytując przysłowia, które są mądrością narodu, a konkretnie tego narodu, to gdy sąsiedzi nie są zbyt przyjaźni, sadzi się właśnie te drzewa. W memach otaczają Polskę cebulą pachnącą. Tym razem sztywni specjaliści wzięli na celownik swego odwiecznego wroga, czyli tuje. A może zmienią do nich swe podejście po tym, gdy podczas pogłębionych poszukiwań odkryli, iż rzeczone tuje mogą wpłynąć na zmniejszenie populacji influencerek? Temat poruszamy nieprzypadkowo teraz, albowiem trwa okres, gdy w wielu domach pojawią się choinki, które niektórzy własnoręcznie ścinają. Może przy okazji ciachną jakąś tuję. Witaj. Dzień dobry. I dzisiaj Nie bez agresji. zmienię swojego podejścia do tuj. Oj, panie, zobaczymy. No ale może inaczej. Czy wyobrażasz sobie tuję w domu zamiast choinki? Tak ogólnie po prostu? Czy sobie wyobrażam, czy w No. jakimś konkretnym domu? No, w swoim to zakładam, że nie. W swoim nie. Tak gdzieś po prostu wydaje mi się, że również raczej nie, ponieważ mają za miękkie gałązki. O, I trudno by było Polakom wieszać na nich rzeczy. i wrogów. Czy wyobrażam sobie tuję, która jest tam pierdolnięta jakimś śnieżnym szprajem i ma jakieś świecące na sobie lampki? Jak najbardziej. Widziałem takie rzeczy przed kawiarniami, także są przystrajane. O. Tak niby świątecznie, ale czy jest to, czy można powiedzieć, że są traktowane jako choinka? Tego nie wiem. No popatrz, to tego nie widziałem, a spotkałem się już z debatą na temat tego, czy tuje mogą być choinkami po prostu. I tak, no niektórzy twierdzą, że wydziela taki specyficzny zapach, który jest odrobinę żywiczny. Może być według niektórych przyjemny, ale ja wiem, że ty znajdziesz już tam zaraz trujący. No ale ten zapach rzekomo przypomina świerk, jest przytłaczający. Powiedz mi, jak ty odbierasz tak tuje zapachowo? To no pachną sobie. Nie powiem, żeby to był jakiś nieprzyjemny zapach, odrażający. Jest taki no na skali przyjemności zapachów bliżej przyjemnego na pewno, ale no jest trujący, bo zawiera ten tujon cały. I podobno przebywanie nie wiem, w zbyt dużej ilości, na przykład jakby ktoś taką tujową polanę, chociaż tuje nie rosną dziko, więc jakby ktoś, nie wiem, zasnął sobie w jakimś tujowym zakątku, no to mogłoby być podobnie jak z łubinem, prawda? Że też zawsze się, nie wiem jak często ludzie zasypiali na polu łubinu. 40 lat żyję, nie widziałem jeszcze pola łubinu, ale może dlatego, że właśnie rząd przeciwdziała temu, żeby ludzie tam nie zasypiali, bo to ładnie pachnie, a podobno można się nie obudzić i słyszałem, że różne takie zatrucia również tym tujonem mogą się pojawić, jeżeli zbyt wiele czasu będziemy spędzali w jego otoczeniu. To ja wziąłem tutaj się książkę specjalistyczną, żeby się posiłkować wiedzą i ten tujon, no wiesz co, czy on jest taki groźny? No powiem szczerze, są groźniejsze substancje w naszym otoczeniu, ale zaraz sobie tutaj przypomnimy, na przykład bagniak też ma jakieś tam substancje trujące. Co to Więc jest tak- bagniak? Bo to No, brzmi jak bagniak- coś, co W ogóle trzeba, rewelacja, to jest piękna trzeba rzecz. zabić, tak? No, Że tak, to jest jakby roślina. idziesz tam do tego chłopa, co tam sam mieszka na tych bagnach i wyskakują ci bagniaki po prostu. Właśnie niestety nie, bagniak to jest zwykła roślina, ale ja ze względu na nazwę, bo ona jest, dosłownie masz na jednej stronie tuja żywotnik zachodni, na następnej bagno zwyczajne. I o ile nazwa bagno zwyczajne po prostu była taka no, bez szału, o tyle gdy sprawdziłem, że to jest też nazywane bagniakiem, uznałem, że jakimś cudem wtrącę do rozmowy nasz podręcznik. No i ten bagniak ma na przykład ledol w sobie, taki alkohol łatwo krystalizujący, więc już w ogóle go lubię od razu, nie? I jego zatrucia na przykład mogą występować przy stosowaniu ziela bagna lub olejku w celach poronnych. I te cele poronne są bardzo częste także właśnie w przypadku tujonu, bo tuja, tutaj sobie możemy zobaczyć. Przepraszam, cele są te poronne i są też wieczorne? Jezus. Tak, wiesz co, ja też mam parę sucharów, ale masz mnie wampirze, punkt dla ciebie.
chwila wiedzy takiej, wiesz, żeby wyglądało, żeby było fachowo. Tak więc olejek tujowy jako główny składnik zawiera keton terpenowy tujon i wiele innych związków terpenowych, takich jak pinen, kamfen i inne. Mam nadzieję, że komukolwiek to się kiedykolwiek przyda. Ale Na hasło na pewno. Podaj tak. nowe hasło, Pinnenkampfen. Do komputera, dokładnie. I generalnie na przykład Indianie stosowali ten tujon, uważali, że to jest w ogóle takie prozdrowotna roślina, ta cała tuja. No zresztą to niektórzy uważają za drzewo życia, mimo że rośnie na cmentarzach. I już spotkałem się, że ci tacy propagandyści protujowi, to lobby protujowe, twierdzi, że to jest po to na cmentarzu, że to jest taki symbol zmartwychwstania, odrodzenia i że właśnie dlatego cukrowemu barankowi też dajesz tuję. Nie wiem, nie daje nic barankom cukrowym. Wydaje mi się, że nie dawało się im tui, nie? No ale to jest propaganda. No oni wszyscy ci protujowi tacy są. I teraz tak, używa się ich per osto, czyli doustnie, lub do płukanek macicy w celach poronnych. I generalnie najczęściej się mówi właśnie o tej tui trującej jako efekcie przedawkowania podczas próby dokonania aborcji. I takie były najczęstsze zatrucia. Aczkolwiek, co ciekawe, on się absorbuje też przez dłonie, ten olejek, więc najpierw się źle czujesz, a w efekcie może ci tam później, uszkodzić jakieś te narządy miąższowe, bo z tego co pamiętam, to akurat ma takie działanie. No, ale jest to po prostu olejek eteryczny i wiesz, rośliny kwitną właśnie wiosną, wytwarzają znaczne ilości pyłku, pachnie żywicowato, co tam dalej ciekawego. Zimnozielony. W końcowej fazie występuje śpiączka i utrata przytomności. I tak jak mówiłeś o tym zasypianiu, to faktycznie dowcip też mi kiedyś tutaj AI wygenerowało, że możesz zasnąć i się nie obudzić. To był rzekomo dowcip. Wygenerował mi 100 takich dowcipów ponad, więc będzie dzisiaj naprawdę grubo. Ale zacząłeś piękną... Lecimy z całą setką? Ja myślę, że stary, ja ci powiem, pierwszy dowcip, który przeczytałem i nie był jeszcze generowany na życzenie dowcipów, ja go znajdę, bo ja go nie chcę uszczknąć ani słowa. Mam 10 stron tego badziewia gdzieś. Było... Dlaczego tych żartów? Stary, jak pisałem coś, to za każdym razem AI uznawało, że potrzebuje dowcipu na ten temat. Nie wiem dlaczego, nie wiem, nie? I na przykład spytałem o coś i dostałem komentarz, dlaczego tuje mają taką złą reputację. I komentarz jest piękny. No, słucham. Bo są jak teściowa. Zawsze zielone, nigdy nie odchodzą, a zapach mają specyficzny. To jest AI. To jest komentarz, gdy szukałem informacji o tujach. No więc Komicy są bezpieczni póki co. Tak, więc powiedzmy sobie szczerze, mam tych parę żartów o tujach, ale czy ty znasz jakieś? Miałeś już jakieś w swoim O zestawie? tujach? Żarty? Nie, No. ja żartuję tylko z rzeczy, jakby nie żartuję z rzeczy, których tak z całego serca nienawidzę. Tak, no to czekaj, to ja ci znajdę. Jest dowcip, który na pewno ci się spodoba o tujach, bo to jest klasyka polskiego dowcipu. I też AI zaproponował... Nie słyszałem dowcipów o tujach. Naprawdę? No jest jeden dowcip o tujach i właśnie wyskoczyło mi, zaraz było tak. AI mi dało kradzież tui, pewien proboszcz wysłał Wikarego na nocną wachtę i rankiem relacja Wikarego to Meksykanie kradną, w nawiasie nawiązanie do popularnego mema z piosenką o Meksykanach. Nie znam tego mema, ale znam ten dowcip. To jest taki dowcip, który ma z 1 000 000 lat. Czyli pewnemu proboszczowi zaczęły znikać tuje z ogródka. No i nie wiedział Borok, co zrobić. No ja bym tam nic nie robił, nie ma tu i trudno. Więc wysłał Trzeba się Wikarego. cieszyć, No dokładnie, masz szczęście. Wysłał Wikarego, żeby sprawdził, co się z rzeczonymi tujami dzieje. No i Wikary rano przybiega i mówi, proszę księdza, to Meksykanie kradną te tuje. No i proboszcz mówi, czemu Meksykanie? Co ty mi tutaj farmazonisz, ochlapusie? A on mówi, zaczaiłem się w krzakach i nad ranem słyszę, Conchita? A drugi głos mówi, nie, jeszcze kilka zostało. To jest klasyczny dowcip o tujach. I powiem ci, jest ich wiele, bo na przykład okazuje się, że jest coś takiego, tego nie wiedziałem, określenie w Polsce tujowe disco polo. I tujowe disco polo polega na tym, że krajobraz twojego ogródka to są tuje, oczko wodne i co tam jeszcze było? Białe Skalniak i kamyczki. wiatraczek. No właśnie. I to jest tujowe disco polo. No więc tak, ale ogólnie rzecz biorąc, przygotowując się do tej audycji, powiem szczerze, nie spotkałem na żywo, bo to jest ważne, bo mówię, w internecie znalazłem tych oszołomów, ale na żywo nie spotkałem nikogo, kto lubi tuje. Pytałem nie tylko ciebie, ale i nawet koleżankę, która bywa na ogródku, więc to już jest, wiesz, duży wysiłek z mojej strony. Ba, jeden szaman z diaspory polskiej w Liverpoolu właśnie zacytował to przysłowie, do którego nawiązywałem, czyli gdy sąsiedzi chuje, to sadzimy tuje. Wiesz, więc jak myślisz, powiedz mi, skąd bierze się niechęć do tych zielonych istot? Ale niechęć wśród
Wśród ludzi ludzi. takich jak my, normalnie No myślących. my to normalnie myśląc, ale właśnie pytam, bo musimy to ludziom wytłumaczyć, bo jeszcze są ci, którzy jakimś cudem bronią tu i. No więc tak. I dlaczego ja akurat nie cierpię? To jest Nie już wiem jak podoba mi się. inni, może każdy ma swoje jakieś inne powody, ale wygląda to dla mnie jak sztuczna roślina. Jest cały rok jest zielone. Jakby nie sprzeciwia się temu, że się reszta roślin wokół zmienia, przez co jak dla mnie wygląda śmiesznie, jak jakaś taka sztuczna roślina w jakimś Minecrafcie posadzony taki badziew. Jest odporny na wszystkie grzyby, jakieś pleśnie, bakterie, żadne k***stwo się jakby tego nie ima. Piętą achillesową tuj jest to, że bardzo źle znoszą brak wody. Czyli jest to po prostu jak dla mnie kretyństwo, tak samo niepotrzebne jak trawniki jakieś wielkie, ogromne, których też nie jestem fanem, no bo nic z tych tuj nie mam, tylko trzeba je podlewać, więc w czasach, kiedy wody zaczyna brakować i mamy suszę, opadów nie ma, to jakby roślin, które trzeba je po prostu non-stop podlewać, dla mnie jest kretynizmem. To mi się nie podoba w nich, że one stały się właśnie takim parawanem, że wszyscy się tymi tujami odgradzają. Jakby ja rozumiem, że Polacy siebie nie lubią nawzajem, prawda, i jebać sąsiada, ale jest naprawdę mnóstwo innych różnych sposobów roślin, jakichś, nie wiem, grabów, dereni, no tylko, że ta tuja na cały czas jest taka sama, tak, więc ona równie dobrze może zakrywać te takie betonowe przęsła, które też ludzie lubią i ta zabudowa, ta łanowa, co się tutaj w moich okolicach rozprzestrzenia, że gdzieś 30 kilometrów od Warszawy, jak się jedzie taką drogą, co to tak się samochód skacze i jest położony poziomy blok po prostu, gdzie mieszka 80 osób, nie ma żadnej żabki, sklepu, nic, tylko wszyscy się tujami opierlili, mieszkają w takich samych miejscach, w otoczeniu takich samych roślin, w ogóle nikt nie zastanawia się w miejscu, w którym mieszka, jakby co tutaj jakby rośnie, jakoś, no nie wiem, jak mieszkamy na południowym jakimś zboczu, prawda, i jest dużo słońca, no to jakieś inne rośliny będą rosły niż jakby nasza działka wychodziła na północ, jakby nikt się nie zastanawia nad takimi rzeczami, tylko wchodzę, se tetuję, ten kamyczek se posypię, wszędzie będzie tak samo, jak taki barbarzyńca trochę w ogrodzie i te tuje są takim, mam wrażenie, takim parawanem przed tym naszym ogrodowym barbarzyństwem, którzy wszyscy robimy i wszystko to wygląda tak samo i te grille tam stoją, te meble rattanowe i no i nie lubię tego Powiem ci, że jestem zachwycony zawsze tym, że w tej audycji to z twoich ust płynie ta nienawiść i to ty tu się oczyszczasz, ale no muszę niestety sprostować, bo tak, o ile mnie pamięć nie myli, nie wiem, czy to szmaragdowa, w każdym razie jedna stój brązowieje na jesień. Jest jedna tuja, która jest pół roku brązowa. Druga rzecz, ja tu mam wypisane, czym je zabijać i tutaj jest, panie, szara pleśń, fuzarioza, to też jest choroba grzybowa, opieńkowa zgnilizna korzeni. Z tego, co pamiętam, fytoftora też je atakuje, ta, która, tutaj czapka, bo kominiarka Irlandii, no fytoftora Irlandczyków wygoniła do Stanów. Jest szansa, że i tu je gdzieś wygoni. Więc jest czym je wyganiać, ale niestety muszę się zgodzić, bo to jest w ogóle ciekawostka, którą mi tu podesłała jedna z osób, z którymi tutaj się konsultowałem. Autentyk w Krakowie, podobno, nie wiem ile jest tym prawdy, ale mówiła o tym osoba zajmująca się między innymi właśnie zieleniną, że tak się tak wyrażę kolokwialnie, to ze względu na to, że tak wiele się tych tui w niektórych rejonach podlewa, to bywa wieczorem problem z ciśnieniem w prysznicach. W okolicach Krakowa. Właśnie przez to, że tak jak mówisz, no jest tuja na tui. A to badziewie to po prostu wody ciągnie i doprowadza jeszcze do ciekawszej rzeczy, do tak zwanych flash floods, czyli błyskawicznych powodzi. No bo to gówno... no tak, nie bójmy się tych słów. Nie chciałem być akurat, że próbuję tą drugą stroną być adwokatem diabła, czy adwokatem tui. One mają tak słabe ukorzenienie, że nie zatrzymują wody. Więc jak przelewa się, no to idzie wszystko. Więc tak, tutaj jest bardzo duży problem. Ja widziałem, ostatnio sprzedawali tuje
na stacji benzynowej. No tak, Kumasz, właśnie, bo to normalnie jest niesamowite, palety stały tak. z tujami i można by sobie zatankować i od razu p***asz te parę tuj do tego. Tak, i to Jeszcze jest, to ja to tak właśnie miałem śmiesznie wśród... wygląda, jak ktoś se stawia, wiesz, stawia sobie jakiś piękny dom, nie? Garaż, podjazd i jest naokoło obsadzony takimi tymi sadzoneczkami. Cik, 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 cik. Też śmiesznie to wygląda. No, ale to jest prawda, że podbiły ten nasz krajobraz i to jest jeden z argumentów, bo na przykład tanie, łatwe w uprawie, szybko rosną, ogólnodostępne. Dokładnie to, co powiedziałeś. Można kupić je wszędzie. No i teraz się trzeba zastanowić, czy to są plusy, czy minusy tych tuj. No bo wszędzie możesz je kupić i tym ludziom, no idą po linii najmniejszego oporu i zamiast coś normalnego, nie wiem, bukszpan, czy tam to na L takie też jest ten lawendr, jest taki krzur, który fajnie rośnie, no to wszędzie jest ta tuja. A wiemy, że tuja nie jest polska i tutaj proszę pana, pańskie argumenty. Żywotnik chiński. Panie, ja to znajdę, bo ja to nagrałem. Ja to się obawiałem tego trochę puszczać, bo mówię, może nas wytną. Jest film, Ale kto? no jakieś YouTube, bo to wiesz, spisek jest, bo w tym filmie ewidentnie pan Adolf Kudliński, nie wiem, czy mówi ci to coś, Tak. nieżyjący już, no to on nagrał filmik o tui. I jasno wynika, ja sobie wynotowałem parę fragmentów, gdzie to było, czekaj, bo miałem, że dobra, no miało na pewno mówił, że to jest wynik antypolskiego spisku. To jest pewne. To jestem To przekonany. akurat tutaj też się zgadzamy. I co ciekawe, zakładał, że parlament polski jest obsadzony tują, dlatego są tam cytat z pana Adolfa. Tak fun fact, na pewno tują obsadzony jest Biały Dom. To też no dużo to wyjaśnia. Ale pan Adolf no, był jednostką wybitną, wspaniałą, zresztą samo imię wskazuje. I rzeczony pan stwierdził, że to jest, czekaj, dzieło szatana, zła, diabła, jeszcze kilka takich rzeczy, u Lucyfera też, bo na wszelki wypadek, gdyby ktoś nie zapamiętał, ale mówił, że można by zrobić zamiast tego co? Jarzębinę. I on też użył argumentu, że po takiej jarzębinie jest super, a gdybyś zasnął przy tujach, to możesz się nie obudzić. Więc widzę, że wielkie umysły myślą tak samo. Po prostu ty, nie znając tego filmu pana Adolfa, tak naprawdę mówiłeś to, co on, tylko nie mówiłeś o jarzębinie. A on powiedział, że trzeba by dać jarzębinę i ta jarzębina by rozwiązała konflikty. Dlaczego pytał, tego dlaczego- nie rozumiem? No, znaczy pan Adolf powiedział, że nie będę mówił ale i opowiadał, między innymi dlatego, że na przykład ptaki jak gdzieś odlatują na zimę, to celowo jedzą mrożoną jarzębinę, celowo przemrożoną, bo mają więcej witaminy C. Niestety szukałem i według niektórych źródeł tuja też posiada witaminę C, no ale jak już wiemy, Ale posłuchaj, z drugiej strony, czy witamina C to jest naprawdę jakieś takie coś, czym powinniśmy się zastanawiać, czy praktycznie wszystko ma witaminę C. Jakby jest bardzo mało rzeczy, których nie mają witaminy C. Jest to jedna z najpopularniejszych witamin dostępna gdzieś tam w naturze. Jakby się dobrze wgryzł w ten stół, na którym stoi komputer, też by się pewnie okazało, że on ma jakąś witaminę C. Więc jakby uznajmy, że witamina C po prostu jest, zajmijmy się innymi witaminami, tak? Czy ma witaminę D, czy ma witaminę E, czy ma witaminę K, czy ma witaminę B. Może jakby uznajmy, że witamina C to jest taki, że okej, wszystko ma i coś jak ma więcej, to dopiero wtedy. no dobrze, no ale był kiedyś szkorbut i wiesz, marynarze, ząbki wypadały, były problemy, no i tu była witamina C potrzebna. No ale to już jest jeszcze szkorbut w ogóle. No, To już nawet bardzo w Scrabble'ach rzadki, się tego ale nie układa. do tego tylko tą tuję wykorzystywano, bo no, nikt normalny nie będzie żarł tui, no skoro, no bo wiesz, no to załóżmy od tego, Można zakładam, jeść że... przemrożoną jarzębinę. No właśnie, kiedy masz jarzębinę, która rozwiązuje problemy i jak pan Adolf powiedział, wystarczyłoby obsadzić ten parlament i Sejm i w ogóle coś tam, byłoby okej. Ale że co, że po prostu dalej ale ptaki miałyby co jeść, jak odlatują z kraju. Nie, twierdzi, że lepiej by się im myślało w środku. A wiesz, że ja miałem taką, bo mój dziadek posadził parę tuj na swoją drogą, też jest ciekawe, bo on posadził, tam były ze 4 czy z 5, tylko że ich nigdy, wiesz, nie przycinał. Jedna była taka trochę okrągła, ja ją podcinałem tak własnoręcznie, bo za mało lata, bo razem ze świerkiem obok tworzyła mi i bratu bramkę, więc po prostu nie mogła tam za bardzo się rozrosnąć, bo by się nam bramka zmniejszyła. No tak. Ale dwie zostały, jeszcze do tej pory żyją i one no, normalnie to są drzewa normalne. Więc my też po prostu trochę traktujemy je jak stopy gejszy, przy tym takim ciągłym przycinaniem, ciągle rzeźbieniem.
to są normalne drzewa. One tam spokojnie wysoko rosną, ale No nie o tym 60 chciałem metrów powiedzieć. mogłyby mieć. W miejscu, bo ostatnio ten słupek bramki, który był tujowy, jakiś czas temu usechł i w tym miejscu, wiesz co mi samoczynnie wyrosło? Nie? Jarzębina. Aj, widzisz, czyli pan Ale Adolf, ja nie sadziłem, samo wyrosło w miejscu po tui. czyli pan Adolf wiedział, co mówi. No ale to był wizjoner. A skoro przy Adolfie jesteśmy, na chwilę pójdę, bo ja chciałem sprawdzić, Nie że lub. No lubię. wiadomo o co chodzi, nie? Generalnie, proszę pana, wpisałem sobie na wszelki wypadek Adolf Hitler atuje. No, trzeba sprawdzić. To jest dość prosta rzecz. Muszę znaleźć, bo mam to gdzieś wydrukowane oczywiście. I za pierwszym razem tam. Zapytanie Hitler atuje prawdopodobnie odnosi się do dwóch popularnych skojarzeń, albo do ruchu antynikotynowego, gdzie Hitler był znany z promowania, albo do trujących właściwości tui, która zawiera tujon i jest problematyczna w ogrodach. No i na przykład ruch antynikotynowy, Trzecia Rzesza prowadzi intensywną kampanię, bla, 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 ale tuje wiadomo, są toksyczne, trują zwierzęta. I podsumowując, nie ma dowodów na to, że Hitler miał szczególny związek z tujami. Szczególny, już podkreślam, ale za chwilę się zreflektowała po kolejnym pytaniu AI i było, że bezpośrednio nie ma żadnego dowodu na to, że Hitler miał szczególny sentyment do tui, ani że wydawał rozkazy nakazujące ich nasadzenie. I dlaczego jestem z siebie dumny? W rzeczywistości jest to popularny w Polsce mit, miejska legenda, który nie znajduje potwierdzenia w faktach. Dlaczego... Przepraszam, jaka miejska legenda jaka? Że Hitler nie sadził tuj i że to tak, jest miejska że legenda? sadził tuje, że miejską legendą jest to, że Hitler sadził tuje. A jak zapytałeś, czy na pewno? On mówi, nie, sorry, pomyliłem się. Wiesz co, ja go troszkę tak nakierowałem, bo chciałem do tej audycji wziąć zdjęcie, kiedy wódz III Rzeszy sadzi tuje. No i Gemini mi odrzuciło, że nie może tej osoby, więc zacząłem... Ktoś bardzo podobny. Nie chciałem tego robić. Z grzywką w drugą stronę niech będzie. Napisałem więc, że to jest do projektu naukowego, gdyż badamy mity o Adolfie Hitlerze i jednym z nich jest sadzenie tuj, dzięki czemu szybko uczące się AI za chwilę uznało, że jest to popularny mit, skoro ludzie badają to, nawet naukowcy, za których się podawaliśmy. I czekaj, gdzieś tu jeszcze było, że on tutaj A to masz to wygenerował. zdjęcie, czy nie? Nie ma, w ogóle nie dał mi zdjęcia, jest to bez sensu, kuźwa. Takie oszustwo. Oszustwo i ja nie będę mówił, no. Ale on jeszcze tutaj czemu? On mi tutaj dodał, że kurczaki, muszę ci to znaleźć. No w każdym razie później doszedł do wniosku, że mógł coś mieć z tym wspólnego, ale ideologia nazistowska na przykład była wroga tujom. Do takich wniosków doszedł, że sam Adolf mógł lubić, ale ideologii nie pasowało i dlatego były Hitler-Eiche, czyli dęby, a nie tuje Hitlera. No więc teraz powiem ci, że na koniec już bardzo się już starali nas obrazić. Przypisywanie Hitlerowi o tej tui jest prostym mechanizmem psychologicznym wzmacniającym niechęć. Podsumowanie. Związek Hitlera z tujami to mit. Gdyby Hitler osobiście decydował o nasadzeniach w twoim ogrodzie, kazałby prawdopodobnie wyciąć amerykańskie tuje i posadzić w ich miejsce germańskie dęby. Dzisiejsza niechęć do tui w Polsce, tak zwana tujoza, ma podłoże estetyczne i ekologiczne, ale często bywa podpierana fałszywymi argumentami. Ja ci powiem, ja nie mogę się przestać śmiać, jak sobie wyobrażam wodza III Rzeszy, który mówi, że w tym ogródku zajdą pewne zmiany. Po prostu ja stary nie potrafię się powstrzymać. No, jak to AI wymyśliło, to jest przewspaniałe, nie? Ale istnieje makabryczna i niepotwierdzona wersja legendy, mówiąca, że Niemcy kazali sadzić tuje przy obozach lub masowych grobach. Tego już w ogóle mu nie podpowiadałem, wiesz o co chodzi. Ale on to wymyślił sobie sam, ja mu nie zaprzeczałem, no to jest w końcu AI, no to jest inteligencja, nie? I tuje mają charakterystyczną woń, żeby maskować zapach ciał, ale nie ma na to dokumentów potwierdzających systemowe działanie tego typu. Powiem ci, jestem bardzo obecnie za AI w przygotowywaniu się do audycji. Naprawdę. Szczególnie tej audycji, Tak, gdzie szczególnie do końca zależy nam na prawdzie. tak. Tutaj wiesz, ma być tak naprawdę. Znaczy, powiem ci, że próbowałem weryfikować, bo on mi jeszcze tutaj na telefonie znalazł. Oprócz 100 dowcipów, no to jest taki fakt. Przysmak saren. Dla saren i jeleni tuje są jak cukierki. W USA nazywa się je czasami deer candy. No nieprawda, no nie ma tego. Sprawdziłem, deer candy to są po prostu zupełnie inne cukierki, ale jest to super po prostu, nie? Panie,
W 1536 herbata z igieł i kory żywotnika uratowała ekspedycję Jacques'a Cartiera przed śmiercią szkorbutową w Kanadzie. To jest jakaś taka ciekawostka. Szmaragd z Danii. To też jest piękne. Najpopularniejsza w Polsce odmiana szmaragd nie pochodzi z Polski. Szok. To jest totalny szok po prostu. Mają płytki Polska stolicą tu i zabójca bioróżnorodności. O, znalazłem, że jest drewnem na gitary. Więc jest jednak coś, po co można robić tytuje. Sobie grasz, to jest ten Western Red Cedar, to była taka. I to drewno jest takie to czerwone niby. No. Zaraz znajdziemy. Jest bombą ogniową. Tu jest to niezwykle łatwopalne. Strażacy nazywają je czasami zieloną benzyną. Niestety żaden strażak tego nie potwierdził, ale ogólnie spoko, nie? Ja uważam, że to jest dobry argument przeciwko tujom. Ale czy są łatwopalne? Łatwopalne są, ale nie spotkałem się z tym, żeby ktokolwiek je nazywał bombą zieloną, nie? Bo łatwopalne są, no, a olejki eteryczne mają, to jest już coś, co zawsze pomaga, nie? Ale wiesz, to ruta też ma olejki eteryczne, jak ludzie zbierali rutę w lecie, to też mogło dojść do podrażnień skóry, bo ten olejek na słonecznej pogodzie inaczej się też wydzielał, więc no to różne. Podrażnić przy słonecznej pogodzie to się można i liściem selera, to też nie No jest więc tam nie zwalajmy na rutę, ale zapach ananasa, i to jest ciekawe. Roztarte igły żywotnika pachną specyficznie. Niektórzy twierdzą, że ananasem. Nie wiem, powiem stary, nie mam tu i nie wiem. Jeśli przytniesz tuje do pnia, to miejsce pozostanie martwe. To jest ciekawostka. Nie, też nie wiem dlaczego to jest ciekawostka. Bo mam metody, jak wycinać tuje i nie wolno ci tui przy pniu. Musisz wyciąć tak metr 50 u góry, żeby mieć szansę ten system korzeniowy wyrwać. Bo jak rozbujasz ją, to dzięki temu dopiero wyrwiesz system korzeniowy, bo inaczej on siedzi tam, ten dziad w ziemi, nie? No i co z tego? Nie odrośnie przecież. No on nie, ale inne rzeczy ci na nim nie będą rosły, no nie? Bo to ci wiesz, zanim to się całkiem zgnije, tam wiesz, wchłonie i takie rzeczy, nie? O, wampirem wodnym jest Ale bardzo to przepraszam, czy w ogóle ktokolwiek wycina tuje poza mną? Wiesz co, tutaj według moich danych tak i można do tego celu wynająć mini koparkę. Bo jeśli masz szpaler tuj i w ogóle, bo ja tam rozmawiałem już później z tym AI-em, bo mówię, jak już się wkręciłem w tego Adolfa, nie, to już straciłem tyle czasu, my to już pogadajmy, co zrobić z tymi tujami. Ostateczne rozwiązanie. A tak, Pol Pot jaki miał stosunek? Nie wiem, to będzie Do następny odcinek. To możemy sprawdzić za chwilę. Myślę, że jeśli były w okularach, to źle kończyły. I proszę pana, mit komarowy, i tutaj po naszej stronie stanęło AI, istnieje mit, że tuje odstraszają komary. W rzeczywistości wilgoć i cień wewnątrz krzewu to idealna wylęgarnia komarów. Tak jak ty pewnie wiesz o kleszczach, no nie, to tak samo. I tutaj do mnie napisał AI, abyś nie usechł z nudów czytając, podzieliłem 100 dowcipów na sekcje. Dlaczego sąsiad posadził tuje? Żeby nie widzieć, jak pijesz kawę w gaciach, ale słyszeć, jak o tym opowiadasz. A, myślisz, czujesz zagrożenie? Pracy nie będzie. Dzień dobry sąsiedzie, piękne tuje. Dzień dobry, specjalnie hodowałem na wysokość pańskiego wścibstwa. Pięknie. Wszystkie dowcipy są w tym kierunku, ale było nawet parę udanych, wiesz co, gdzieś sobie wypisałem. Na przykład świetne jest to, że AI napisze, że jak cię sąsiad wkurzy, możesz tuje zalać Roundupem, ale tego nie zaleca. To tak możesz, ale proszę tego nie robić, nie? No więc to tak... Ale z kolei właśnie, dlaczego mnie ten zawsze AI wkurza, bo później odbijam na 700 kierunków i na przykład przez to, że zaczął mi opisywać jakieś miejskie legendy o tym, to jakimś cudem powiązało się to z Juką. A Juka to jest przedstawiciel najbardziej znanej miejskiej legendy. Też masz 4 dyszki, jak sam mówisz, nie wiem czy pamiętasz to. Za mało lata, to już było w latach 90. to już była końcówka tej legendy, ale miałem w domu Jukę, więc usłyszałem ją za bajtla, jak to się mówi. Ja miałem Jukę, ale nie kojarzę. Nie słyszałeś, że trzeba uważać, żeby się Juka nie zaczęła ruszać? Nie. No, była jakaś taka historia, ona autentycznie wpłynęła na popularność Juki w Polsce, odwrotnie oczywiście, bo to jest korelacja odwrotna, czyli że w Juce rzekomo jakieś tam pani w Łodzi, to tam się te miasta też zmieniały, oczywiście zależnie od kto odpowiadał historię. To, że pająk jakiś? Tak, tarantula. Że tam mieszka, gniazda i wiesz, ale no To oczywiście. tak samo jak te robaki w tej końcówce banana. Dokładnie, tyle, że przez to, że chciałem sprawdzać, jakie tu są osadzenie, jak on te miejskie legendy wykorzystuje, to mi AI wypluł i zaraz znajdę, tak, było, że o tych tujach i nagle mam obok, chyba, że chodzi ci o znaną z powstania warszawskiego Jukę Grusównę. I to jest już tak w ogóle, AI poszedł po bandzie, bo nie było takiej osoby jak Juka ani Julka Grosówna, chodziło o Helenę Grosówną, taką aktorkę. Ale nie miał czego dopasować, więc żeby dać mi opcję, dał mi Jukę Grosównę, nie?
Więc spoko. Jakbym chciał, to jest taka To po historia. prostu wszystko jest w równoległym jakimś wszechświecie była tam ta Juka. No wiesz, no skoro ja mu zmyślam, nie, o tym Adolfie, to on w drugą stronę, o powstańcach warszawskich, nie? I tak siedzimy Fajnie. do 2 nad ranem i konwersujemy, prawda? Alternatywna historia II wojny światowej. Ale ja muszę znaleźć, bo tutaj mamy też ważną rzecz, że no to jest na plus tej Tui, nie oszukujmy się. Jest bowiem Nie szansa, ma. że Tuja no, wpłynie na tą populację influencerek. Dlaczego? I znajoma, która też sprawdzała, mówiła, bo ona mi podesłała to, że może to wykończyć influencerki, ponieważ ekstrakt z tui rzekomo ma działanie przeciwkleszczowe. I ta osoba pisała mi to mówiąc, że no bo to teraz biedne influencerki nie będą miały pracy. Ja posunąłem się krok dalej i kibicuję Dlaczego tutaj. nie będą? Bo nie rozumiem. Dlaczego nie będą miały pracy? No bo właśnie one różne rzeczy reklamują, a tu według tej osoby nie będą reklamowały, no bo masz skuteczny, naturalny środek. Ale ja uznałem, że to jest nieprawda. Właśnie jeszcze lepiej, żeby te influencerki zaczęły to reklamować i żeby robiły ją same. I to jest dopiero nasza szansa, by się pozbyć tui influencerów. Oczywiście nie zachęcam, jak AI, nie zachęcam. To tylko Nie mówię, że zachęcam. to jest To już chyba lepiej randapem. tak, w influencerki. I Rzucać zakręconym butelką. Po ale prostu. wiesz, bo TikTok, no nie oszukujmy się, my jesteśmy na poważnej platformie jak YouTube, ale TikTok, chłopie, na tym TikToku to te małolaty robią macerat z tui i potrafią sobie go wcierać i w ogóle ja nie wiem, ale tak jak to jak bardzo trzeba nienawidzić tui, żeby zamiast pójść do sklepu i kupić sobie zwykły repelent, to stary oni tworzą, muszę to znaleźć, co one robiły, chłodnicę zwrotną, żeby z tui zrobić super środek na kleszcze. I to, i wiesz, no i te influencerki coraz bardziej, wiesz, no to będą musiały w to wejść, nie? Powiem ci, no fascynujące. Słuchaj, To- moim to- zdaniem my powinniśmy robić tak, że po każdej audycji, gdzie się czegoś nienawidzi, na koniec link do sprzedaży właśnie jakiegoś takiego skutecznego czegoś. Tutaj na przykład powinniśmy mieć o tujach, tak? No to zapraszamy do kupna randapu, tak? Albo czegoś takiego. No tak. Tylko że jak Radap będzie- jest zły, no jesteś działkowiczem, to wiesz, że to jest złe. Ale jestem zamaskowany teraz i mówię o Aha, tujach. no tak. No dobra, w sumie tak. W sumie One for, gdzieś the, one nie for wiem. the company. Dokładnie. No ale wiesz, no a jeszcze jedno, bo znalazłem też jeszcze jeden plus, znaczy ja znalazłem, no właśnie przyznam się, że dobrze, że korzystałem z pomocy ludzi, bo wiesz, bo ja po prostu wiem, że tuje nie powinny się znajdować w Polsce. Mieliśmy tych Meksykanów, no i ten dowcip się okazuje może mieć uzasadnienie. Zaraz to znajdę, bo chyba jedna oczywiście z takich internetowych mędrczyń, bo to była kobieta, stwierdziła, że według różnych danych w Meksyku najpopularniejszym drzewem jest właśnie tuja. Ale nie tylko w Meksyku, ponieważ jest hiszpańskie forum miłośników tuj. Oni piszą po hiszpańsku, więc możliwe, że mnie okłamano, bo ja tam hiszpańskiego to znam tylko, wiesz, habla, coś tam, nie? Czyli nic. I na hiszpańskim forum jakiś typ żalił się, że rude bezwłose stonogi zjadają mu tuje. I powiedział, że zrobi specjalną miksturę. I ta mikstura miała być na bazie mydła potasowego oraz oczywiście czegoś z nikotyny. Muszę znaleźć, bo gdzieś to tu miałem. No tam napisać, że z nikotyny. Czyli jak zwykle ta nikotyna, i wiadomo, no, kto tutaj był wrogiem nikotyny, to wszyscy wiemy, nie? Już padło to nazwisko. Ten, co kazał wycinać tuje w swoim ogródku. Tak, w moim ogródku, co? To też mu się nudziło. Ale gdyby on w to poszedł, to że można by świat uratować. Gdyby on zajmował się po prostu, wiesz, ogrodnictwem. Bo na przykład w Katowicach, Nikiszowiec, byłeś, pokazywałem ci, no przecież to jest ta historia, że jeden typ uznał, że krzaki źle wyglądają. Ludzie o tym nie myślą. Zwiedzają Nikiszowiec, mówią, kurczę, on jest taki estetyczny, ładny, ciekawy. Dlaczego nie ma krzaków? Bo jeden gość, który na początku XX wieku zarządzał okolicą, uznał, że te krzaki no, po prostu przyciągają syf, kurz i będzie brzydko. I nie ma. To jest, wiesz, no to tu byśmy po prostu nie mieli tuj. Mielibyśmy inne rzeczy, może raczej, no. Ale tuj nie. No, więc tak, a ty czym walczysz z tymi tujami? Bo słyszałem, że nie wiedziałeś o tych naszych pięknych grzybicach, że można je czymś zarazić. To czym ty je niszczysz? Ja nie mam ich. W sensie, no te, co zostały posadzone przez mojej świętej pamięci dziadka, to sobie po prostu rosną, a nowych nie sadzę i tyle, no. Nie to, że tam walczę i ludziom wycinam. No, Jak mógłbyś, wspomniany no. wcześniej, mówię, przepraszam, zastępujemy tutaj te żywotniki. Staram No się widzisz, po prostu, jak ktoś mnie pyta o jakieś ogrodowe porady, to mówię, że nie. Są inne możliwości. Ja sobie te też powypisywałem. Bardzo fajne możliwości. Już zresztą O, mów. były wspominane przecież wcześniej.
ale jakieś jałowce, świerki, jodły sosny, zimozielone cisy, buk szpany, buki graby. Tylko to też jest, widzisz, problem, bo bukowe czy grabowe są bardzo ładne, ale niestety liście gubią, tak? A co jak zobaczą przez listopad i grudzień, że ja mam zardzewiały grill pod balkonem? No Nie? tak. Dlatego tutaj takie niestety glicynie, hortensje, rododendrony są spoko, klematisy, jest sporo tego całkiem. Tylko to trzeba chcieć, no. Jakby były graby czy klematisy na stacjach benzynowych, a nie tuje, no to może ludzie by jakoś tak byli bardziej uświadomieni, że to można inaczej. Można też, nie wiem, nie zasłaniać się tak strasznie. No ale właśnie to zasłanianie i wracamy do początku, to jest jak w tym dowcipie, przepraszam, ale dobra, lewą rękę akurat podniosłem, jak w tym dowcipie, że dlaczego, jak szybko rośnie ta tuja, no że za rok będzie wysoka, ale on do czwartku sąsiada nie chce widzieć, nie? Wiesz, że to jest to, że ludzie kupują, bo myślą, że ta tuja to w momencie wyrośnie, że zaraz nie będzie hopa widać i no i tak naprawdę to jest główny cel, po co są ludziom tuje. Chcą się odciąć, mieć swoją, wiesz, nie wiem, prywatną działkę i okej, niech mają swoją prywatną działkę, ale tu chodzi o udawanie, że jesteśmy proekologiczni, zamiast po prostu, no, a zbudujcie sobie betonowy mur, nie? I tyle. Tak samo wyjdzie, no jest to równie estetyczne i równie, no bądźmy szczerzy, no, to tuja nie jest szczytem ekologii, no jasne, że jest bardziej ekologiczna niż mur betonowy, ale z drugiej Ale strony, czy na mur błyskawiczną stawiasz i nie podlewasz, no więc... no właśnie, no i tej wody nie zużywasz, nie? No więc to kwestia, ile się przy tym betonie zwiąże, nie? No powiem ci tak, że jeszcze co do wykańczania tych tui, to konsultowałem to z kilkoma specjalistami no i usłyszałem na przykład, że najłatwiej tuje wykończyć tam inną tują. To jest piękne, bo one nie lubią tak zbytniego jak Polaka. zagęszczenia. Dokładnie, to jest, no dlatego ona jest tak polska. No przecież ja tu gdzieś mema wydrukowałem, tylko że jest oczywiście wydrukowany go w czerni i w bieli. Jest cała Polska, w środku są te nosacze z flagą i dookoła tuje. I to jest Cebulandia w pigułce, że właśnie tak Polska wygląda, nie? Nie ma, wszędzie tuje, zasłońmy się i idźmy na grilla po prostu, nie? No, ale kurczę, no ta bioróżnorodność w przypadku tuj jest całkowicie zniszczona, no. A jakim dla mnie szokiem było, jak mieliśmy jakąś robotę chyba w Holandii, w Hadze chyba? Nieważne zresztą w jakim mieście. I wracałem z występu i miałem tak do przejścia tak z 8 kilometrów. Tam wszyscy pojechali busem, ja pomyślałem, ja się przejdę, prędko tu nie wrócę, zobaczę jak tu się żyje. I te okna ludzie mają tak turbo nisko. W sensie, że to nie jest takie wysokie partery, że tam widzisz tylko, wiesz, od połowy ściany w górę, tylko to raczej na parter im zaglądasz tak w dół i te wszystkie okna poodsłaniane i widzisz, wiesz, wszystkie te mieszkania, nikt tam w ogóle nie zasłonięty, to ja się tam czułem bardzo dziwnie i niekomfortowo jako Polak, bo jestem raczej przyzwyczajony do tego, że wszystko tam jest pozasłaniane i no oni normalnie, a to po tego powodu, że to tam marynarskie tradycje i żeby sąsiedzi widzieli, że się żona nie puszcza, to tam się nie zasłaniało okien. A w Polsce się puszczają, więc trzeba zasłonić okno. Ja słyszałem tylko, że Białowieska się puszcza. A, taki sucharek dla ciebie, wiesz. Specjalny, żebyś miał lokalny, nie? Panie, bo szukam właśnie panu tych dowcipów. No i Ale tych jajowych? tak, ale są za mocne, mam wrażenie, momentami. Pytanie, czym różni się Wielki Mur Chiński od polskiego żywopłotu stój? Wielki Mur Chiński widać z kosmosu, a przez polski żywopłot nawet nie widać, co sąsiad grilluje. No. Ale później się rozkręci, jak to mówią, rozkręci się, za niedługo będzie normalnie stał z tobą na scenie i nie wiem. Nie wiem, powiem ci, że korciło mnie przez chwilę, żeby użyć nazwiska takiego komika z Łodzi, ale wiem, że ostatnio się oburzył, że inny komik go parodiował 5 lat temu, to nie będę tego robił, ale patrz, kochanie, kupmy psa. Po co? Żeby szczał na tuje Kowalskiego. Bo właśnie i ten żart jest krynicą naszą wiedzy. Psy sikają na tuje schną. Autentyk. Przeszkadza im to. No to właśnie, dobrze. To jest plus. Trzeba zbierać psi mocz. Trzeba zbierać psi mocz. Czym się różni tuja od teściowej? Tują można się odgrodzić od sąsiada, a teściową nie. To proszę pana. No. Co tam dalej? Boże, no nie, no dobra, nie mogę wszystkiego tego czytać. To jest dobre. Najkrótszy dowcip o pielęgnacji tuj.
Fytofthoroza. To jest taka choroba grzybowa tuj. I to AI uznało za zabawne. Z czym sadzić tuje? Z nadzieją, że się nie przyjmą. A, widzisz. No dużo tego jeszcze jest, wiesz, dużo tego jest, naprawdę. Patrzę, czy coś to jest Czuję się takiego... bezpieczny, także dziękuję. Ale właśnie, panie, bo szukając, no nie, ja nie, że jestem zboczony, że szukam tylko o jednej osobie. Pisałem też do naszej wyszukiwarki, żeby się dowiedzieć o tych tujach więcej. Twoja stara tuja. Profilaktycznie, no, a nie wiesz co wyskoczy, nie? Więc byłem ciekaw co wyskoczy i wyskoczyłem po To angielsku. wpisałeś? Tak, napisałem twoja stara tuja, nie? I wyskoczyła mi informacja za jednym razem po angielsku, ale muszę ją znaleźć, bo stary, twoja stara tuja is a Polish Dobra, będę czytał po polsku, ale generalnie cały jest po polsku, że to jest taki slang internetowy, dowcipy, your mama jokes. To są nonsensowne frazy, które mają rozbawić, ale proszę pana, example in Polish. Osoba A. Cześć, co tam? Czyli hi, what's up? Osoba B. A wiesz, spokojnie. Twoja stara tuja rośnie w kącie. To jest AI. To jest AI, proszę pana, i są te dowcipy, według nich, bo oczywiście no już gadał ze mną jak z kretynem ten AI, no więc założył, że są dowcipy o twoja stara tuja, ale na przykład kawały o tujach skąd się biorą? I oni twierdzą, że właśnie z naszej nienawiści, z tego, że mają specyficzny zapach i z tego powiązania z cmentarzami. No i na przykład dowcip o zapachu. Tutaj śmierdzi jak kocia kuweta, a nie jak perfumy szatana. To popularny komentarz w sieci, który odzwierciedla skrajne opinie o zapachu tui. Naukowe dyskusje o trującym składniku też powodują dowcipy. Tujon w małych dawkach pobudza, w dużych usypia. No więc, panie, no dużo tego jest. No tylko no nie wiem co oznacza według AI zabawny, ale no mówię ci, no odkąd Na wiem, pewno co innego. No ale znalazł coś, no ja tam jestem z niego dumny. Moi ludzie z kolei znaleźli na przykład, że tuje chronią z wyrodnialców. I to nie jest dowcip, tylko dlatego, że wszędzie piszą, że to drzewko chroniące prywatność. Więc może zróbmy taką kampanię, że wiesz, że masz tuje, jesteś z bokiem i proszę, i może wiesz, To tak fajne. jak właśnie Ja ci w tej Holandii. podeślę, bo mam, jak w drodze na działkę jak jadę, to jest tak nie dość, że wspomniane są takie betonowy płot, takie wiesz, to są dwa paliki, takie są wsuwane takie od góry, one są w ogóle ceglany taki wzór niby, że tak, że to cegła betonowa, są założone No. to, za tego wystają czubki tuj i w rogu jeszcze jest taki słup, na którym są dwie kamery. O, no tak To do moim Polska, zdaniem- ale to wiesz, że Moim jesteś zdaniem w Polsce. to jest świadek koronny. No ale dzięki temu wiesz, że jesteś w Polsce, bo mi się wydaje, że w innym kraju by to nie przeszło. No po prostu, no stary, no. Aczkolwiek, no właśnie, no tuje, są szkodliwe, tujon jest szkodliwy dla koni, a konie to jednak takie polskie zwierzę, więc no... No ale Więc coraz mniej na wsiach koni, no. I patriotów najwyraźniej, bo autentycznie to nie jest żaden wniosek naukowy, ale rozbawiła mnie ta korelacja, że gdy szukałem tekstów o tujach, no to oprócz ludzi, którzy mówią przycinaj tu, przycinaj tam, nie podlewaj, niech psy nie sikają na tuje. Właśnie po jednej stronie był pan Adolf Kudliński, który mówił, że tuje są antypolskie, ale znalazłem ziomeczka, który twierdził, że wrogowie tuj to ci, którzy nienawidzą wszystkiego, co obce. To nie jest żart. I autentycznie jest tak jak było to, że tuje na przykład są tym siedliskiem kleszczy, co nie jest prawdą i naprawdę jak zacząłem czytać i słuchać osób, które demaskują mity, to one wszystkie twierdziły, że to są ludzie, którzy nie są otwarci na zewnątrz, którzy nie chcą być otwarci na świat. A proszę pana, bądźmy szczerzy, no wszyscy wiemy, kto za tym stoi. Za kleszczami i za tym wszystkim, nie? Amerykanie teraz? Ja sądzę, że nie, że hodowcy basetów, powiem szczerze. Basetów? Bo już zastanawiałem się, kto Psów? tak, bo jak szukam Z o tych dużymi tujach, uszami? bo akurat basety mi wyskoczyły, kuźwa, jak szukam o tych tujach i podejrzewam, że to musi mieć związek, nie? Bo taki baset, to nawet szczeniak baseta kosztuje 7000, a ja osobiście znałem gościa, który miał takiego baseta, który po prostu ten baset stary, jak dorósł, no z lubością defekował na kanapy, ale zabrali go w gości, to było kwestia 5 minut. Pies był załatwiony, defekował ci na kanapę, kanapa do wywalenia. On zrobił stratę na kilka szczeniaków baseta, nie? Nie wiem, dlaczego mi to wyskoczyło przy tujach, ale uznałem, że powiem o tym basecie, bo chciałem wspomnieć go, bo jako dzieciak mam wspomnienia z tym basetem. Niekoniecznie wszystkie są takie różowe, jak powinny być wspomnienia z basetami, ale Raz mam się nadzieję, że... przebrałem za kanapę. Tak, widzę, że byłeś W na tej ramach imprezie. żartu.
Tak. To był zły żart. Powiem ci szczerze. Przynajmniej dla mnie źle się skończył, nie? No, ale jak widzisz, no dużo mamy tych faktów widzisz, o tujach. Jeszcze, no... Ale że tam mówił, że ten obrońca, on powiedział, że ten, kto jakby jest przeciwko tujom, jest przeciwko Polsce? Nie, jest właśnie przeciwko otwieraniu się na świat, przeciwko przyjmowaniu rzeczy z zewnątrz. Wiesz o co, że jest tak jakby sugerował, że to może być ksenofob. I tak spotkałem się z 2-3 takimi stanowiskami, no bo... Że tak tuje to jak przyjmowanie imigrantów po prostu. Że No właśnie to wcale nie... przyjmujemy, tak? No, nie było to tak, to było na zasadzie, że tuje są fajne, bo na przykład Indianie je lubili i wrzucali je sobie do ogniska i stosowali je tam, jedli, do aborcji stosowali, do wszystkiego te tuje służyły Indianom, to dlaczego my nie będziemy z tego korzystali? No wiesz co, no, z całym szacunkiem dla pierwszych plemion, ale ja też rzadko skalpuję sąsiada, nie? Jak mnie mam inne sposoby rozwiązywania konfliktów, nie? Więc ale autentycznie, no mówię ci, no obejrzałem wczoraj kilkadziesiąt filmików i tak zazwyczaj ktoś mówi to, ale przeplatały się. Był na przykład gość, który pokazywał właśnie, że tam chyba miał właśnie książkę o Native American Medicine, no nie? I opisywał właśnie, że ta tuja jest tam dobra. No zresztą to inny gość z kolei też powtarzał, że przecież jak to tuja mogłaby być zła, skoro ma nazwę żywotnik. A wiesz, Polacy by się nie mylili, nie? No, jak patrzę czasami na wybory, to myślę, że nie jesteśmy aż tak bezbłędni, no ale jest żywotnik, a nie na przykład, nie wiem, mordownik. I uznali, że to może mieć, wiesz, korelację, że był dobry jednak. No i pomijając, że nazywają go niektórzy białym cedrem. A Poważnie. cedr to takie to czerwonawe, tak nie? A cedr to niby, że spoko drzewo, wiesz o co chodzi. Że chodzi o to, bo to tam też są jakieś te bioenergoterapeutów, czy tam jakichś tych innych frików też miałem. Uważane za oczyszczający, wspiera eliminację toksycznych emocji. I teraz ciekawe, lecz przed ryzyko toksyczności użycie tylko w formie pasywnej, na przykład zamknięty flakon. Więc nie bardzo rozumiem aromaterapię Zamknięty przez flakon, zamknięty a w środku flakon. drewno? No ale stary, jak prowadzisz aromaterapię, jak zamykasz to? To się mi nie spina do końca, nie? No, To jest ale... taka, jak był ten Nowak energetyzował wodę, tak? Tak, To tak, ja dokładnie. leczę po prostu aromatem swojej pachy. No. Nawet nie muszę być blisko. Leczę cię teraz. Czujesz się wyleczony? Ja się chyba nigdy już nie wyleczę. Od początku się czuję tak chory, że wiesz, że odkąd po prostu zacząłem czytać o tych tujach, zastanawia mnie przede wszystkim ich fenomen, że ludzie je lubią, a drugie, niech sobie ktoś lubi, bo wiesz, zakładając, że ktoś lubi tuje i akceptujemy takie postawy, mimo że my jesteśmy tutaj bardzo nietolerancyjnymi jednostkami, ale zakładając nawet, że akceptuje postawę posiadania tui zamiast, nie wiem, roślin miododajnych, bo napisałem wczoraj temu AI-owi, że ma mi napisać, jak mam wyciąć tuję. Dlaczego chcę wyciąć tuję? Ja mówię, że ja się jeszcze musiał cymbałowi tłumaczyć. No więc postawiłem, że chcę sobie zasadzić rośliny miododajne i nawet AI wtedy powiedział, że to jest akurat dobry pomysł. Wiesz, no kurczę, jakąkolwiek bioróżnorodność wprowadzić, więc... No, tylko widzisz, no problem jest taki, że to już jak wspominałem, przychodzi wrzesień, październik, rośliny miododajne, pyk i masz No, przez pół roku będziesz widział sąsiada. no No tak, można, no ale... wiesz, słoneczniki, można, nie wiem, topinambur i sobie, wiesz, zbierać jeszcze sebulwy. Jest dużo rzeczy, które ci w rok wyrośnie, jakiś, wiesz, jakieś groszki pachnące, jakieś takie, co się wspinają rzeczy. Widziałem, nawet robią takie, że w okręgu sadzają taki groszek pachnący i takie kijki i normalnie robią sobie taki jakby namiot żywy i se wchodzą do środka i takie, wiesz, takie, tylko, że przychodzi wrzesień i to wszystko schnie i dziękuję bardzo. No i chodzi o to, żeby nie widzieć sąsiada przez cały rok. No dobra, ale też z drugiej strony, no ile w tej zimie siedzisz na działce? Ja wiem, ale to nie mówię nawet o działce. Ja nie mam żadnych tu, ja widzę sąsiadów. Mi to, w sensie niech oni się wstydzą, że widzą mnie, jak sam w samych gaciach se chodzę. Nie, to jakby nie w drugą stronę. Ja im jeszcze macham, mówię co słychać i drapię się po rowie. Ale to chodzi, jak ludzie mieszkają po prostu. No to No jak tak, ktoś mieszka, no to kurde, mieszka w domu też jesienią i zimą. A mógłby nie, bo to też może ustalmy, że nie wolno w domach, bo ja na przykład mieszkam w bloku i jakby mi ktoś tuje na korytarzu posadził, to myślę, że podjąłbym A radykalne mają ludzie na kroki. balkonach? A, panie, ja mieszkam w takim bloku wyjątkowym, to się zdradzę, bo może ktoś go znaleźć kiedyś na Google, ale u nas jest i to nie jest żart.
po jednym balkonie na piętro i to tylko tak, że jeszcze mamy blok przecięty, więc nie wszyscy mają dostęp do balkonu. Oprócz 4. piętra, gdzie ten jeden balkon jest do jednego mieszkania i tu nie ma grama żartu, autentycznie. To jest bardzo specyficzny budynek, więc tam nikt nie stawia nic na balkonie, bo to są balkony wspólne. Okej. I zapraszam kiedyś, bo w ogóle ciekawa historia tego bloku, no ale ona wiąże się z tym, no jak Śląsk się rozbudowywał przez lata, więc tak, no, ale autentyk jest taki, że jak przyszliśmy to mieszkanie kupować, no to ja byłem przyzwyczajony do tych mieszkań, jak są balkony, nie? I nawet nie spojrzałem, no wiesz, idę sobie, jest jakiś balkon, no pewnie jest balkon i tyle, no i ciach bajera, no co się będę za balkonami rozglądał, no przecież na bank jest, nie? Duże mieszkanie, coś, no i tak później stary wychodzę, wiesz, jest balkon. No nie ma. No i się okazało właśnie, że nie ma. Więc nie, u nas na balkonach nie ma tui, ale na korytarzu na przykład mam sąsiadkę, która ma, jak to mówią Brytyjczycy, green thumb i no mam stary od groma kwiatów, nawet nie ma pół tui. Nawet nie ma wspomnienia o tui. Więc wiesz. Nie, no bo tak wewnątrz to szkoda. Szkoda miejsca. Lepiej wysadzić jakieś ładne rzeczy, to dobrze akurat. No, więc ona akurat jest spoko, wiesz, no ale mówię, kurczaki, a gdyby na przykład starać się iść tak patriotycznie znowu i nie wiem, wiadomo, że no nie dzięcielina, no bo dzięcielina to pała, ale że nie wiem, świeżo zasadzić. Czy no cokolwiek wiesz, żeby się kojarzyło z Polską, skoro nie tuja, no nie? Bo ty już dawałeś Maki, propozycje ciekawe. Czerwone ale tak się- maki. O, ale teraz nie wolno maków, wiesz, nie wolno, bo ustawa tam, narkotyki, tata. Nie wiesz. można maków? O, jakbyś polne zasiał, to spoko, no ale wiesz, ja myślałem o tych dobrych makach. No tych nie wolno, to nie wolno. Zresztą dlatego teraz dzieci, przez to, że nie wolno, nie zasypiają po makówkach. Bo Dobra. sprowadzamy między innymi makówki z Turcji, bo w Polsce nie wolno. Tamte mają niższą zawartość opioidów i no ile to dziecko musiałoby zeżreć makówki, żeby pójść spać, nie? A jeszcze kilkadziesiąt lat temu wystarczyło dobra makóweczka i dzieci szły po Wigilii spać. No. Piękne czasy. Czym jakbyś im dał makówkę stój, to myślę, że też by poszły spać, aczkolwiek obawiam się, że nie jest to wskazane, no nie? To tak, żeby tylko podkreślić ludziom, jak się wycina tuje, to ja tylko znajdę tutaj, bo miałem. Tutaj rozumiem, oczywiście trzeba oczyścić. Metoda ręczna jest metodą na dźwignię, czyli tak jak mówiłem, ucinasz na metr 50, górę zrzucasz, dołem bujasz. Tak, bujasz, wyrywasz krzoki. Druga, możesz obkopać drzewko 30, tak 50 cm dookoła, musisz przeciąć kołnierzenie boczne, też powinieneś bujać i dzięki temu dowiesz się, gdy poczujesz luz, podważ karpę korzeniową. Ty pewnie wiesz, co jest karpa, bo ja nie wiedziałem. Tak. No, ale nie Bryła, wiedziałem, że to, tak. no, ja nie wiedziałem, że to jest to razem z tym tam kikutem. Musiałem sobie sprawdzić, więc widzisz. No i polecają użyć wyciągarki lub samochodu, że jeśli jest silnie ukorzeniona, to wyciągarka. Do tego jest metoda naraty, czyli chemiczne usuwanie. Ale gdzieś, bo znalazłem tutaj ciekawostkę, muszę ją znaleźć. Problemem jest to, że jak już to badziewie weźmiesz, to ty nie możesz go sobie porzucić ze względu na rzeczony tujon i inny syf. I powinno się go... Wiesz, co trzeba zrobić? Gitary teraz se róbcie. Wiesz co, ja się spodziewałem się, że pójdzie twoje klasyczne rozwiązanie a la Sebastian Janikowski. Ale okej, no szanuję, że to bardziej kreatywnie Nie, się to postanowiłeś. to za duże. Tak? Tak, no to ślimaki, małe takie rzeczy, wiesz. Czyli nie wykopujemy sąsiadom. Ale jest rozwiązanie rzekomo najprostsze i najbardziej sensowne, czyli spakować worki i zawieźć do przoku. I? To jak mnie te pszoki No, wkurzają. no ale wyjścia nie masz, no bo zdajesz wiesz, sprawy. wyjścia nie masz. Ty kurczę, nie zdajesz sprawy. Ja wiozę rzeczy z działki, bo nie mogę pojechać do najbliższego przoku, bo nie jestem tam zameldowany. Więc muszę dymać 50 km z działki. Jechałem ostatnio do siebie na przok, podjeżdżam i napisali, że jest tam zamknięty do odwołania i najbliższy mam 20 km dalej. Przez całe miasto muszę zapierdalać. Ale to co? I jest też od... Słuchaj, ja, który szanuję naturę i staram się żyć w zgodzie z, wiesz, ekologicznie i nie robić głupich rzeczy, to ja mam czasem ochotę wybić to do lasu po prostu, jak ja muszę jechać 80 kilometrów, żeby wyrzucić parę puszek farby i wiesz, nie jest to ludziom ułatwione za bardzo moim zdaniem. Te pszoki powinny być jakoś gęściej poumieszczane, albo kiedyś jeździły po prostu takie samochody i było tam w poniedziałek od tej do tej można przynosić rzeczy.
A tak to jak ktoś musi stary jechać 30 kilosów, żeby coś gdzieś No tak, to wyrzucić, demotywuje. No proszę. jeszcze tym bardziej jak to są liście, to wiesz, wrzuci tak do lasu, kto to pozna na pierwszy rzut oka, no nie? Ale faktem jest, że... A liście to najlepiej jak masz miejsce, to trzymać w workach, bo to jest ta ziemia jest liściowa. No To tak, jest no. w ogóle grabienie liści i pozbywanie się liści to jest też mnie tak irytuje, jak widzę, że nie wiem, zamiatają w parku liście. Widzieli kiedyś, żeby liście w lesie ktoś chodził, zamiatał, no ludzie, to jest raz, że to sobie przykrywa, raz, że to się rozkłada, wszystkie jakieś tam robaczki, jeże, nie jeże mogą sobie tam żyć w tym wszystkim. To oni chodzą i grabią, żeby widać było tę gołą ziemię. Nigdzie nie widać gołej ziemi. Nie ma czegoś takiego w naturze jak goła ziemia. Jest zawsze czymś, to szybko od razu zarasta, więc zostawić tym liści, niech to się rozłoży, zasili tę ziemię, zgrabcie se ze ścieżek, czy tam z tego trawniczka który tam se podlewacie a resztę gdzieś tam pozostawcie, no. Do worków, ziemia liściasta, na grządki, samo się rozłoży, jak jesteście leniwi, po prostu zostawić, to samo się rozłoży. Ty, no ale właśnie tu ja się nie nadaje, bo zakwasza glebę. No tu ja nie, to spalić trzeba, albo mini gitary robić. Ale widzisz w ogóle, właśnie, bo jeszcze gdzieś to było też ciekawego, tylko nie mogę tego teraz znaleźć, bo miałem zapisane. W każdym razie tuja na przykład, no przez to, że właśnie ona zakwasza, to jej wrogiem są, no, wrogami są różne rośliny zasadowe, ale co ciekawe, fiołek. To są I rośliny zasadowe, tak? I dostałem właśnie No, mają swoje zasady. Tak, dokładnie. Tak. Ale usłyszałem tekst, że jak trzeba być fatalnym, żeby twoim wrogiem był fiołek. To jest w ogóle, wiesz, no to tak zacznijmy od tego, nie? Kim ty jesteś, jeśli twoim wrogiem jest fiołek? Bo likwidacja fiołka nie zajmuje długo, nie? Fiołek jest jadalny. No popatrz, to tej ciekawostki nie znałem. Chyba. Ja nie wiem, jak wszystko. Zaraz sprawdzę, żeby nie było. Ale wydaje mi się, że fiołki są jadalne. No tu ja podobno też, nie? Bardzo dużo kwiatów jest jadalnych. Fiołek. No masz, ale wiesz, są te rośliny zasadolubne, nie? No to na przykład... Tak, są jadalne. Zwłaszcza fiołek Viola odorata. Czyli Używa pachnący. się do dekoracji deserów, sałatek, napojów. No tak, no to patrz, no to masz fiołki. No to co, no to zasadolubna jest bukszpan. No właśnie, o proszę bardzo, bukszpan niech sobie machną, nie? Też będziesz zasłaniał sąsiada. Bukszpan spoko, tylko te ćmy bukszpanowe ostatnio jest z nimi utrapienie. Tak? Ale to też są takie spoko pułapki na nie w ogóle, które mają feromonalne takie. A czy jest coś, co cię na działce nie wkur... Nie, no bardzo dużo rzeczy. Ja nie mam bukszpanu na działce. To moja mama dostali, jak kupowali dom, to dostali jeszcze po poprzednich właścicielach bukszpanowe takie nasadzenia. Co mnie nie wkurwia na działce? Bardzo dużo rzeczy. Wiesz, co bardzo lubię? Jak mam pojemniki z deszczówką i mam jeden taki, bo mam dwa zamknięte i jeden odsłonięty taki, że po prostu wlatuję do niego taki, że wiesz, jak im jest ciepło, to se łeb wsadzam czy coś. I tam zawsze jest mnóstwo komarów składa jaja i takie małe komary pływają w tej wodzie, takie kijaneczki. I bardzo lubię brać takie wiadro pełne tych kijanek i na grządkę, wiedząc, że one tam nie mają szans w ogóle. No dobrze, bardzo... Całkowicie normalnie. Czekaj, bo nie wiem, czy czytałeś kiedyś AI... Chciałem to zostawić na odcinek o komarach. Ale To już będziemy mnie mieli odcinek o komara, ale nie wiem, czy wiesz, że AI mówił o takim gościu, który chodził ludziom po ogródkach i mówił, ja myślę, że od komarów też by mu się to podobało. Myślę, że byście mogli wspólnie decydować o polityce ogródkowej. Ale ja na przykład nie, bo podejrzewam, że moi sąsiedzi kiedyś mi się chwalili, że u nich nie ma komarów, bo oni wzięli takim głównym antykomarowym opryskali całą działkę. Takim co to zabija, wiesz, wszystko. Więc ja też nie jestem za czymś takim. Ja nie jestem za zrzuceniem po prostu na ogródek bomby atomowej. No nie, no to wiadomo, to jest bez sensu. Nie? Tak. Trzeba tak zwany pinpoint przycelować dokładnie. A to też jest wysyłanie pewnego rodzaju wiadomości do komarów, tak? Że patrz, właśnie tutaj morduje 600 twoich dzieci. To jest wspaniała wiadomość. Jest to naprawdę... Myślę, że It's about sending the message. Tak, myślę, że bardzo specyficznie edukujemy ludzi, że tak że faktycznie mogą uznać, że w innym kierunku poszliśmy niż chcieliśmy. Z drugiej strony
Adolf Kudliński też był sołtysem Orzechówki i bądźmy szczerzy, ludzie go tam lubili i założył tam Muzeum Siekier, nie? Więc to też jest pewna wiadomość. Jeśli masz miejscowość, która jest Muzeum Siekier, no raczej się nie Przemyślu będziesz jest tam... Muzeum Dzwonów i Fajek. W Przemyślu? Tak. O to nie wiedziałem, proszę pana. Wiem, że w Tczewie jest fajne muzeum, no nie? Ale że w Przemyślu jakieś takie ciekawe... No nie wiem, to poszukam ci jeszcze może jakiejś ciekawostki, którą mi tu AI rzucił. Twoja tuja jest tak samotna, że zaczęła gadać z kosiarką. Jak ocena? Hmm? Twoja... Zasłonę milczenia spuszczę. O, ale dobra. To jest dobre, bo to akurat faktycznie pokazuje, czym jest tuja. Twoja tuja jest tak polska, że narzeka na pogodę. Hmm? I tu doceniam, bo faktycznie to połączenie faktycznie tej polskości z tują, ale kurde, leci dalej. Co rośnie w miejscu? To jest tak głupio, że nawet wstyd trochę czytać. Najlepszy widok na tuję, widok w lusterku wstecznym, jak wywozisz ją na przyczepce. No. Ja właśnie nigdy tego nie widziałem. Zawsze widzę, jak ludzie wiozą tuje. Nie widzę, żeby ludzie się tych tuj pozbywali po prostu. Więc jakby fajnie, że tutaj im podajemy te metody, tylko kurwa mam wrażenie, że oni właśnie nie chcą, no. Nie chcą. Nie chcą się ich pozbywać. Musimy Czekam na jakąś moment, kiedy kampanię. zobaczę, No. jak ktoś wywozi rozrzucone tuje z karpami po prostu. Zrobię zdjęcie i ci wyślę. Ale mam wrażenie, że nie dożyję takiego widoku po prostu. Nie, młody jesteś, 4 dychy masz, może się uda. Odtujanie. Odtujanie. Dobrze, no to cóż, Tanie odtujanie. zakończmy Jakby co ja mogę pomóc? Tak, tą nadzieją i tą deklaracją możemy powoli kończyć, bo no trzeba coś zrobić z tymi tujami. Same się nie wytną, że tak powiem, nie? Otóż to. Więc zachęcamy wszystkich, którzy korzystają z naszego programu edukacyjnego, by napisali, co byście chcieli się jeszcze, czego jeszcze byście się chcieli dowiedzieć po prostu, bo my służymy wiedzą, jak widzicie, i konsultujemy to ze specjalistami. No i Najwyższych lotów. bylebyście tylko tego nie brali i nie sadzili nam pod domem. Otóż to, bo przyjdzie pan Adolf i pan powie, że trzeba to zamienić. Dokładnie. Germanisze dębisze. Dobrze, do następnej razy. Dziękuję. Już? Panie, pan się nie pożegnał. Dziękuję. No.